Jedziemy do Oslo. Dzisiaj zobaczycie zbiór rzeźb norweskiego rzeźbiarza Gustawa Vigelanda w Oslo. Dzisiaj jesteśmy w najsłynniejszym i największym parku w Oslo, który słynie właśnie z takich różnych rzeźb. Jest ich około chyba 200 czy 600, jak dobrze słyszałem. Oczywiście my tyle nie zobaczymy, ale będziemy szli w tą stronę. Tam jest bardzo fajna statua, której wy jeszcze nie widzicie. W skład zespołu parkowego wchodzi też zaprojektowane przez artystę oświetlenie, tworząca labirynt mozaika wokół fontanny, kute bramy i furtki do parku. Wszystkie te elementy zaprojektował rzeźbiarz. Kolumna ludzka Falus. 121 wyrzeźbionych ludzi. Zobaczcie tą kolumnę. W najwyższym punkcie kompleksu góruje monolit, gigantyczna kamienna kolumna, uformowana z sylwetek nagich ludzi w różnym wieku. Tworzy ją 121 postaci, z czego jedna jest autoportretem Vigelanda. Monolit ten ma około 17 metrów wysokości. Dobra, nagrywamy w końcu te postacie wszystkie. Zobaczcie, jakie ciekawe. Ustawiony jest centralnie na okrągłej platformie, ze schodami w otoczeniu 36 grup rzeźb nagich postaci, wykonanych z tego samego materiału. Co to za zbereźne rzeczy? To są gołe baby, gołe hopy. Pierwsze projekty rzeźby powstały w 1919 roku. Gipsowy model kolumny wykonano w połowie lat 20. XX wieku. Wtedy też sprowadzono do Oslo wielosettonowy blok granitu, z którego później powstała rzeźba. Projekt monolitu i pracę nad nim nadzorował Vigeland, ale wykonaniem zajęło się 3 kamieniarzy. Ukończenie rzeźby zajęło im 14 lat. Chyba lepiej będzie, jak będę nagrywał od przodu. Dzieci tłumią za kucyka ważne. Pomysł na utworzenie parku powstał na początku XX wieku. Najpierw powstała fontanna, wokół której Vigeland zaczął ustawiać rzeźby i płaskorzeźby, a następnie ozdobny most łączący 2 stawy. Play dead, will you regret everything that you did? Oznaczają cykl życia. Dlatego są młode ze starymi. W całym parku jest prawie 600 postaci, pełnych emocji i uczuć. Park Vigelanda składa się z 5 artystycznie tematycznych części. Bramę główną, most, fontannę, koło życia i monolit. Dzieci po tamtej stronie, potem już są starsi. Park Vigelanda, znany także jako Frognerparken, należy do grupy najbardziej znanych parków na świecie. Podobno jest to jedno z najpopularniejszych miejsc do odwiedzenia w całej Skandynawii. Oczywiście poza rzeźbami w tym ogromnym parku zobaczyć możecie również kwiatki czy różne drzewa i roślinność. Natomiast wszystko to rozmywa się na tle tylu rzeźb, które totalnie przykuwają moją uwagę. W centralnej części parku znajduje się fontanna, od której wszystko się zaczęło.
Jej kształt robi ogromne wrażenie. 6 olbrzymów dźwiga na swoich barkach ogromne naczynie z wodą, a plac otaczający fontannę wyłożony jest mozaiką. Fontanna przedstawia etap życia człowieka, od narodzin po śmierć. Artyście zależało na uchwyceniu problematyki przemijania i istotnych chwil w życiu każdego człowieka. Okej. Co to jest? Rzeźby znajdujące się w parku od wielu lat wzbudzają mieszane uczucia, zarówno wśród mieszkańców Oslo, jak i odwiedzających to miejsce. Na pewno niejednemu się spodobają te rzeźby, natomiast ciężko jest oceniać sztukę. Część z tych rzeźb jest rzeczywiście mocno kontrowersyjna i długo pozostanie u kogoś w pamięci. Cały ten park jest rzeczywiście wyjątkowy i robi wrażenie. Czy dobre, czy złe, to już zostawiam każdemu z Was do oceny. Przewodniczka mówi, że to jest labirynt zaprojektowany przez tego Gustawa. To wszystko, co jest tutaj na ziemi, to jest labirynt zaprojektowany przez tego gościa. W pobliżu parku znajduje się Muzeum Vigelanda. Można w nim zobaczyć inne dzieła artysty. Także jak same to jakieś dzieci, to sobie mogą pochodzić potem. Park został ukończony pod koniec lat 40. XX wieku. Jest to także największy park rzeźb na świecie, w którym wszystkie dzieła należą do jednego artysty. No i ostatnia część ogrodu, czyli kwiatki. Czuć wszędzie jakieś róże, kwiaty. W naszej grupie zdania były podzielone odnośnie wrażeń z tego miejsca. Osoby starsze były trochę zniesmaczone, a młodzież nie interesowała się samymi rzeźbami. Kolejne figurasy. O, tamten ma przerąbane. Zanim wyjdziemy z parku, zostaje do przejścia most, na którym również stoją piękne rzeźby. A w tym najsłynniejsza rzeźba Vigelanda i najchętniej odwiedzana przez turystów. Rozzłoszczony chłopiec bądź płaczący chłopiec. Co ciekawe, ważące 45 kg dzieło zostało skradzione w 1992 roku i odnalezione po 11 dniach dzięki anonimowemu informatorowi. Stanowi nieoficjalny symbol parku. Dobra, ostatnie figury. A to mewa z posągi. A tam kolejna mewa, jak se usiadły? Ta se usiadła na tym, a tamta se usiadła na tamtym. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Dobra, wychodzimy już prawie z parku, więc jeszcze tylko nagram faceta, który to zaprojektował. I to jest ten gościu. To on zaprojektował cały ten park. Wychodzimy zwiedzić stolicę. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta.
Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Pałac Królewski. Żołnierze tam idą. Pałac Królewski w Oslo to oficjalna siedziba norweskich monarchów. Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków stolicy Norwegii. Obecnie mieszka w nim król Harald V wraz z małżonką. Obiekt położony jest na wzgórzu w samym centrum miasta. Po lewej widzicie Uniwersytet w Oslo. Został założony w 1811 roku. Jest największą i najstarszą uczelnią w Norwegii. Oslo w 1299 roku stało się siedzibą królów norweskich. Istnieją różne hipotezy co do znaczenia nazwy miasta. Jedne z nich tłumaczą je jako równinę u podnóża zbocza lub równinę bogów. Oslo jest stolicą i największym miastem Norwegii. Aglomeracja Oslo skupia ponad 1/4 całej populacji Norwegii, a samo miasto jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, naukowym, administracyjnym i kulturalnym kraju. Idziemy, norweski parlament. Budynek parlamentu norweskiego, wzniesiony w 1866 roku. Latem dostępny dla zwiedzających codziennie, poza sezonem w soboty. Budynek miał być neorenesansowy, łączący włoskie i skandynawskie tradycje. W czasie niemieckiej okupacji Norwegii w budynku parlamentu mieściła się kwatera komisarza Rzeszy. W ostatnich dziesięcioleciach na potrzeby parlamentu wykupiono kilka innych budynków w Oslo, gdzie znajdują się m.in. biura i sale konferencyjne. 'Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be, I can control it. Chociaż można znaleźć archiwalne zdjęcia, a nawet filmy, jak Danuta Wałęsa wraz z synem Bogdanem wychodzi właśnie na ten balkon i tutaj pozdrawia, macha akurat tą Polonię i pozostałe osoby, które przyszły ją zobaczyć. Główne posiedzenia parlamentu mają miejsce w sali Stortingu. Sala ma kształt amfiteatru z galerią dla widzów pod oknami. Lecimy dalej zwiedzać to piękne stare miasto. W budynku znajduje się również galeria sztuki oraz pomieszczenia biurowe. Ratusz w Oslo jest miejscem, gdzie corocznie organizowana jest ceremonia wręczenia pokojowej Nagrody Nobla. Ratusz w Oslo to budynek, w którym mają swą siedzibę władze miasta. No i ogólnie jest dosyć spokojnie, bo oni mają teraz okres wakacji. Więc teraz nie ma Norwegów jako tako. Tylko właśnie są turyści. Budowa obiektu rozpoczęła się w 1931 roku, natomiast zakończono ją dopiero w 1950 roku z powodu II wojny światowej. To jest też jedna z najdroższych części miasta. Tutaj apartamenty są horrendalnie drogie.
Cytadela widać? No to fajne. Ale nie mamy czasu już, żeby do niej podejść. Więc musimy iść wzdłuż mola. A widać ją fajnie. Znajdujemy się w dzielnicy Akerbrygge. Około 20 lat temu była tutaj olbrzymia stocznia, po której zamknięciu powstała piękna dzielnica, która stała się ulubionym miejscem Norwegów. Oczywiście możecie tu spędzić czas jak w każdym większym europejskim mieście. Ja najczęściej staram się wykorzystać każdą wolną minutę na dodatkowy spacer, aby zobaczyć jak najwięcej się da z danej okolicy. O, teraz widać lepiej. Cały ten cytadelę z tyłu. Jeszcze jakiś jacht tam przypłynął. Statek. Mine? Co tam pisze? Mine Lift? Albo chyba Lchiv. Nie wiem jak to się czyta. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Jeszcze macie na chwilę teatr przed sobą. Taste the pain, it's like candy canes, it makes me Jedziemy do ostatniego miejsca w dzisiejszym odcinku. go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. To nie Jaki byłam, więc troll wielki. podejrzewam, że jak się tam podejdzie pod niego, to on jest rzeczywiście ogromny. Ale wycieczka jest. Jako to, byliście tam kiedyś? Byłeś tam kiedyś, Kajetan? Nie. A teraz go dopiero dziwo zauważyłam, bo ten kościół to widziałam już wcześniej, ale tu... O, jakie ładne. Całe drewniane. Jedyni turyści na tej ulicy to my i jakieś, nie wiem, Hindusi albo coś. Tak pusto, nie ma nic. Ładne, nie? W takim hotelu spać. To nie wymyślają jakieś murowane. No i tyle. Koniec przygód z Oslo. Dzień minął spokojnie, nie? Bez sraczek, bez niczego. Pogodę mieliśmy o dziwo drugi dzień z rzędu. Teraz specjalnie tak chamsko nie nagrywam od przodu, tylko właśnie tak, żebyście wiedzieli te domki z tyłu. Bo już drugi raz obok tego przechodzimy, żeby nie było, że to tak perfidnie nagrywam. Żeby właśnie było widać drewnianą konstrukcję, bo niestety o dziwo mało na razie takich mijamy. Raczej większość jest dosyć murowana ze szkła, z metalu, z blachy. O dziwo. Nie tak jak w Islandii co byliśmy. W Islandii jak byliśmy to większość była drewniana, właśnie takie domki jak z tyłu. Wiadomo inaczej skonstruowane, ale też takie. A tu w Norwegii cały czas praktycznie murowana konstrukcja. Proszę bardzo, zachód słońca w Norwegii, nasz pierwszy. Niestety już po. Kończy się. No ale coś tam widać. Ładne domki właśnie. Specjalnie załączyłem kamerę, żeby pokazać, że są ładne drewniane domki. Bo ogólnie wszystko co jest aktualnie przez nas mijane, to jest strasznie murowane. A tu są jedynie takie drewniane. A tu na razie zamiast wikingów to jedyne co widzieliśmy, no to cyganie. Cyganie grający na akordeonkach. To jest dziwne. Dobra, kończymy. Jeszcze tutaj jest fajna farma. Żona mówi, że zaraz tam Clark Kent wyjdzie, czyli Superman. Mówiłem, że już słońce zaszło, a jednak się okazało, że jeszcze nie. I zachód słońca, proszę, tu. Widać? Piękny zachód słońca. Pierwszy nasz na Norwegii.
Tu jest lotnisko, a tam jest nasz hotel za drzewami. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.